w najnowszym filmiku na moim kanale. Jest to kolejny vlogmas. Jak widzieliście, ostatnio robiliśmy zakupy i byliśmy na przeglądzie sklepów takich najbardziej popularnych. A teraz właśnie przygotowuję kalendarz adwentowy dla naszego syna. Wpadłam na taki pomysł, dlatego że w zeszłym roku moja mama wysłała nam taką choineczkę z filcu. Jest to choineczka sprezentowana dla Eliasza, dlatego wykorzystamy ją do kalendarza adwentowego. Jest to taki mój mały pomysł, zobaczymy jak to wyjdzie. Miałam mały problem z przywieszeniem jej tutaj, bo tu nie jest papier, czyli ściana papierowa, a jest to ściana taka, ciężko mi powiedzieć, ale to taki materiał dziwny jest i to też nie są kafelki, więc ciężko mi było przywiesić, ale okazało się, że w łazience mieliśmy taki haczyk na szczoteczki do zębów, na pastę i ona wisiała na szklanej powierzchni i okazało się, że tutaj też idealnie dopasuje. Jestem pod wrażeniem, jak ona w ogóle się trzyma. Naprawdę super. Za chwilę Wam pokażę zbliżenie, jak to wygląda z bliska. I mam nadzieję, że utrzyma taki mniej więcej ciężar tych wszystkich mini prezencików dla Eliasza. Dobra, i może od tego, co zaczniemy, to pokażę Wam, co takiego zakupiliśmy ciekawego dla Eliasza do tego kalendarza adwentowego. I może zacznę od pierwszego. Mamy żelki. Są to taki prezent dodatkowy, dlatego że myślę, że 24 takich prezencików w sensie materialnych rzeczy może być to trochę za dużo, a za to kupiłam właśnie żelki zero cukru od Lotte, firmy Lotte, Peach and Kiwi, więc myślę, że to fajny taki dodatek. Raz będzie właśnie coś takiego, raz będzie jakiś inny mniejszy prezent. Dobra, to nie kupiłam na prezent właśnie do kalendarza adwentowego, ale też znalazłam w Arndaring Hake taką grę. Pierwszy raz ją widzę, ale bardzo mi się spodobała, nie jest droga, a myślę, że właśnie fajna na rodzinne spotkania. I to jest właśnie z tego co widzę, do 3 osób czy 4 może grać w tą grę, więc jest naprawdę właśnie fajny pomysł na świąteczną zabawę. Kolejne to są właśnie opakowania, gdzie te mini prezenciki spakuję w takie torebeczki i potem powiesimy je fajnie na tą właśnie choinkę. Kolejną rzeczą, i to już jest prezencik dla Eliasza właśnie, i to mnie bardzo zaciekawiło. To można kupić w tym, jak to się nazywa, w Daiso, i to są Seu. Myśmy ten prezencik zakupili wcześniej na urodziny w przedszkolu dla jednego z kolegów Eliasza i mu się bardzo to spodobało. Z tego co słyszałam, mama tego kolegi była bardzo zadowolona i podziękowała nam za ten prezencik, dlatego myślałam, że chcę spróbować i chcę zobaczyć, jak to wygląda. Niby się wrzuca tutaj taką torebeczkę do takiego mini akwarium i potem się to karmia, tak jakby tutaj coś żyło, ale jak? Przecież to chyba jest przesuszone? Nie wiem właśnie, jak to działa, a więc zobaczymy. Niby to są małe krewetki. Czy z tego coś wyjdzie? Nie wiem, ale będę dawała Wam update, jeżeli coś z tego właśnie będzie. Do tego kupiłam w Daiso takie bomby do kąpieli. To jest o smaku, raczej zapachu bananowym, więc może być ciekawie. Kolejny prezencik to jest bomba o smaku truskawkowym, zapachu truskawkowym. Właśnie nie wiem, to chyba nie można jeść, nie wiem tak jak można jeść. No nie, ale będziemy wrzucać i też zobaczymy, jak to fajnie wygląda. Do tego zakupiłam mu skarpeteczki z kotkiem. Okazało się, że w ogóle Czoroni, czyli nasz kot domowy,
mojego męża tak naprawdę, który przyszedł z rodzinnego domu od mamy mojego męża. Zaczęli się lubić, raczej akceptować troszkę tak bardziej. Często jest tak, że po prostu on przychodzi do Eliasza, albo ostatnio wychodzimy, my siedzimy w innym pokoju, Eliasz tak cicho i wychodzimy tutaj, patrzę, a tu siedzi Eliasz, a obok Czoroni. I tak siedzą. I tak tylko na nas patrzą, a wy co tu chcecie? A tak, aha, jakaś konspiracja między tą dwójką się tutaj zadziała. Kolejnym mini prezencikiem jest książeczka do malowania. Właśnie nie wiem, jak ją zapakuję, bo chyba jej się nie da ścisnąć, ale jest tutaj mini pędzelek i to farby są jakby zawarte już w tej książeczce, więc jeszcze pokażę Wam, co kupiliśmy w Modern House. W Modern House mamy zestawik z dinozaurami i najbardziej mi zależało tutaj na kubku. Miski to są takie dodatki, bo Eliasz jedną miskę ma, a właśnie nie miał ani kubeczka, ani talerzyka. Niestety ten zestaw nie jest z talerzykiem. Możecie się czasami ruszać, przepraszam Was za bardzo za to, ale po prostu stojak taki mam. Dobrze. I miseczka pierwsza, to jest taka mniejsza, na przykład do ryżu. Miseczka druga, taka większa, na przykład do zupki. I to, na co mi zależało, to właśnie na takim kubeczku dla Eliasza, więc może już zaczniemy powoli pakować. Że muszę podliczyć, ile mam. Może będę musiała chyba jeszcze coś dokupić, jakiś prezencik. 7. No jest troszkę mniej niż się spodziewałam. Możliwe, że jeszcze coś będziemy dokupywać. Tylko powiem Wam szczerze, że ciężko coś ciekawego znaleźć właśnie takiego, co by można włożyć do takiej niespodzianki, do takiego kalendarza adwentowego dla chłopców. Tak jak dla dziewczynek było bardzo dużo fajnych takich ciekawych rzeczy, które właśnie można sprawić jako mały upominek. Bo wiecie, dziewczynce można kupić na przykład spinki, opaskę i takie rzeczy. A dla chłopca, powiem Wam szczerze, jak ja tak szukałam czegokolwiek, to nie było łatwo. Pierwsza paczuszka to będą skarpetki i stwierdziłam, że czasami dzieci to tak, wiecie, skarpetki mogą nie być takie małe, zadowolone za bardzo tylko, więc dołożymy też mu takiego cukiereczka oraz lizaczka. I on będzie tak na codziennie, dzięki czemu będzie można mu tak dawkować takie słodkie rzeczy, bo chciałabym Eliasza nauczyć właśnie takiego czegoś, że raz dostaniesz coś w ciągu dnia, a nie tak, że co chwilę tylko proszenie, bo niestety tutaj właśnie, tak jak już wcześniej Wam wspominałam, w Korei bardzo dużo ludzi, obcych ludzi daje dzieciom jakieś słodkości. Ostatnio na przykład szliśmy chyba do Orinichip, albo wracaliśmy z Orinichip, no to Pan nas zatrzymał, no to mu tam w rękę już wkładał jakieś słodkości, jakąś czekoladkę. Potem na drugi dzień, może 2 dni później jechaliśmy windą i na przykład Pan, jeden z tych sąsiadów chciał mu dać KitKat, chyba to nie KitKat. I ja tak, dziękuję, ale my mamy w domu dużo, my nie potrzebujemy, naprawdę wystarczy i w ogóle. I tak jak już wcześniej Wam właśnie wspominałam, bardzo często to się zdarza. I ciężko jest właśnie wytłumaczyć ludziom, żeby po prostu nie dawali, bo w ciągu dnia naprawdę nie wiem, co oni mają. Oni mają jakieś kieszenie specjalne właśnie, gdzie te słodkości wkładają. Mają jakąś niekończącą się kieszeń
bo ja już naprawdę nie wiem, bo co nie pójdziemy, to ktoś nam coś chce tutaj dać. Więc jestem zdziwiona. Na przykład mieliśmy właśnie rozmowę w tym temacie dzisiaj z moją nauczycielką. Właśnie wspominałam o tym, że Koreańczycy właśnie często dają dzieciom słodkości i tym podobnego. No to ona mówi, że właśnie jak dziecko jest słodkie, jak wiecie, kioło, czyli urocze, piękne, coś takiego, to uwielbiają właśnie podarowywać coś. No to fajnie, ale ile można. Niestety jest to często nagminne, co powoduje trochę takie dyskomfort. Ja czuję dyskomfort. Jako mama czuję dyskomfort, kiedy Eliasz za każdym razem coś dostaje. Trochę jest to moim zdaniem zła nauka też dla dzieci, że za nic coś dostają tylko dlatego, że słodko wyglądają. I niestety czasami były takie sytuacje, kiedy Eliasz dostał coś słodkiego, ja już chyba Wam o tym wspominałam, a inne dziecko nie. Chociaż stało obok. Niestety nie podobało mi się to bardzo. I na przykład jak rozmawialiśmy właśnie w tym temacie z moją nauczycielką na temat słodkości i w ogóle, to też właśnie wspomniałam o tym, że w Polsce na przykład rzeczy słodkich raczej można znaleźć przekąski dla dzieci, które nie zawierają cukru. To na przykład moja nauczycielka była zszokowana. Ale jak? Naprawdę? Te nie mają nic słodkiego w sobie? Ja mówię, no naprawdę. Nie mają cukru. Mają, jeżeli tak, no to są to naturalny cukier, który jest w danym produkcie. No to zdziwiona. I na przykład moja turecka koleżanka poparła mnie w tej sytuacji i powiedziała, że w Turcji też, że są po prostu przekąski, które mogą nie mieć cukru. No i takie zdziwienie. No i tak właśnie to jest. Bo jednak uwielbienie Koreańczyków do cukru jest ogromne i raczej dania bez zawartości cukru ciężko znaleźć, niestety. Właśnie przypomniałam sobie, co miałam kupić jeszcze do tego, a miałam dokupić te jajka z niespodzianką, z 2. Właśnie o to mi zabrakło właśnie, że miało to być też. No nic, może w przyszłym tygodniu jeszcze dokupię, bo i tak myślę, że może mi zabraknąć takich niespodzianek dla malucha. I wiecie co? Podzieliłam, patrzcie, tutaj będę wiedziała, że jest coś większego. W krateczkę będę wiedziała, że to jest taka bardziej przekąska dla Eliasza niż prezencik. Fajny, myślę, że pomyślane. Właśnie się zastanawiałam nad tematami ogólnie na te vlogmasy, bo nie chciałabym tylko, żebyście widzieli, że coś robię. No nie ma sensu. No. Nie jest to ani ciekawe, ani fascynujące, więc zastanawiałam się, czy byście chcieli coś się o mnie dowiedzieć o życiu w Korei, chociaż wiem, że jest dużo kanałów właśnie opowiadających o życiu w Korei, ale właśnie bardziej coś ode mnie. Interesuje Was coś. To dajcie znać, na przykład pod jakimś vlogmasem, pod wcześniejszym vlogmasem, to wtedy ja postaram się właśnie na ten temat w kolejnym porozmawiać. Ja mam parę pomysłów, ale nie wiem, czy będą one interesujące i czy Wam się spodobają. 2 zmontować, które już tutaj nagrałam i nagrywam właśnie w tym momencie razem z Wami. Dobra. Się zastanawiam. Tego nie zmieszczę tego tam. Przecież nie wiem, jakbym się starała, to nie potrafię tego do koperty wsadzić. Taki, no nie pomyślała baba, no. Kupiła coś i nie pomyślała może. No i jak mamy już naszą choineczkę powieszoną, teraz wystarczy te prezenciki na lżejsze takimi
wsówkami, spinkami, o Jezu, już nie pamiętam jak to się nazywało, przyczepić na naszą choinkę i żeby numerycznie się wszystko zgadzało, to też mam karteczki oraz długopisik czy tam marker i zrobię numerki. No i oficjalnie zakończone. Jak Wam się podoba? Trochę sporo tego. 23 opakowania i wow, cała choineczka. Nie widać w ogóle nic. I tutaj chciałabym zakończyć mojego vlogmasa. Jak widzicie, troszkę się napracowaliśmy, całkiem niezła choineczka nam wyszła, pełna prezencików. Mam nadzieję, że Eliasz będzie zadowolony, kiedy będzie mógł rozpakowywać i mam nadzieję, że będzie czekał z rozpakowywaniem kolejnych na następny dzień, a nie, że będzie chciał wszystko naraz. Zobaczymy, jak chłopak sobie poradzi, ale myślę, że już jest na tyle duży, że zrozumie to wszystko. Ja bym chciała Wam bardzo podziękować, że byliście razem ze mną i pomogliście mi uwietrznić to wszystko w tym miejscu i będziemy się widzieć w kolejnym filmie. Już niedługo, nie wiem kiedy, dam Wam znać na pewno. Do usłyszenia później. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Bye!